4 lata fani czekali na kontynuację przygód stworka, którego ręce i nogi nie trzymają się tułowia. Widać, że deweloperzy nie próżnowali. Po świetnej drugiej odsłonie, która w sumie była dość biedna pod kątem oprawy, przygotowali prawdziwą ucztę dla fanów. Nie tylko dopakowali grę graficznie, ale i przygotowali tonę znajdziek i ciekawych pomysłów, a dla polskiego gracza też trafiła się gratka, mianowicie doskonałe spolszczenie. Ale po kolei. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, tutaj leży Goku, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Rayman 3 Hoodlum Havoc w wersji na klasycznego Xboxa. Zapraszam. Rayman 3 Hoodlum Havoc pojawił się w 2003 roku. Na rynku były już wszystkie konsole ówczesnej generacji. Nie jest tajemnicą, że Rayman zawitał prawie na wszystkich, poza Dreamcastem. W zasadzie nie wiem, która wersja jest najlepsza, bo są one do siebie bardzo podobne. Moja recenzja opiera się na wersji z klasycznego Xboxa, więc niestety nie będzie kultowego polskiego tłumaczenia, bo to pojawiło się jedynie na komputerach osobistych. Dodam, że nad polską wersją pracował legendarny Bartosz Wierzbięta, a wśród głosów mogliśmy usłyszeć nie mniej legendarnego Jarosława Boberka. Nad światem Raymana znów zawisły czarne chmury. Niejaki André, czarny włochaty lum zrodzony z samego zła, przemienia czerwone lumy na czarne, które ochoczo do niego dołączają. Czarne lumy zabierają włosy mieszkańcom lasu, dzięki czemu mogą przeistoczyć się w strachopodobne stwory terroryzujące mieszkańców. Świadkiem całego zajścia jest Murphy, który szybko odnajduje Raymana, a ten, nie zastanawiając się długo, w towarzystwie wiernego Globoxa rusza na pomoc. Historia jest, no cóż, taka tam. Wiadomo, nie może być zbyt skomplikowana, bo odbiorcą były dzieciaki, ale widać, że twórcy dużo bardziej przyłożyli się do filmowego aspektu produkcji. Mamy teraz trochę więcej cutscenek i wreszcie wszystkie postacie mówią po angielsku. Do tego za chwilę wrócę. Hoodlum Havoc to spore zmiany względem dwójki. Przede wszystkim Rayman już nie zdobywa permanentnie nowych umiejętności. Zorganizowano to w mojej opinii ciekawiej. Możemy znaleźć specjalne puszki, które na określony czas przemienią Raymana w alternatywnego bohatera, z których każdy ma inne umiejętności. Jeden pozwala ciskać tornadami, dzięki czemu obniżymy specjalne platformy, ale i zmniejszymy przeciwników. Metalowa pięść pozwoli niszczyć niezniszczalne wcześniej przeszkody i drzwi. Szczęka pozwoli złapać przeciwnika i razić go prądem, ale i skorzystać z czegoś na podobie linki. Rakieta wystrzeli zdalnie sterowany pocisk, nad którym mamy pełną kontrolę, a helikopter dorzuci nam na kilka chwil możliwość latania. Wszystkie 5 umiejętności zostało tak zaprojektowane, abyśmy nie tylko musieli z nich korzystać, aby przejść dalej, ale i do zebrania wszystkich znajdziek na planszy. A czasy niektórych wyzwań są mocno wyśrubowane i czasami potrzeba kilku prób, aby dokonać czegoś, co z początku wydaje się wręcz niemożliwe do wykonania. Oprócz tego Rayman posiada też swoje podstawowe umiejętności, jak strzelanie piąchą, helikopter z włosów pozwalający szybować itd. Z czasem dojdzie też możliwość straszenia czarnych lumów swoją japą, co pozwoli przywrócić je do oryginalnej czerwonej postaci. Dzięki dialogom i nie tylko udało się dodać trochę charakteru do postaci i tak mój ulubiony Globox to okazuje się zwykły chlor, który nie może oprzeć się beczkom z napojem ze śliwek, dzięki czemu ciągle łazi, łazi. Czasami się czołga, nachlany jak bąk i beka tworząc z bańki. Murphy to z kolei typek z ADHD, wypluwający słowa z prędkością karabinu maszynowego, przywołujący na myśl gangstera. Ogólnie postacie są dużo bardziej plastyczne i dają się lubić. Każdy poziom stawia przed nami kilka wyzwań i tylko ukończenie ich wszystkich pozwoli ukończyć poziom na 100%, a więc zbieranie kryształów w różnych kolorach dających różne ilości punktów, tradycyjnie klatki, jeśli zbierzemy ich 6, Raymanowi wydłuży się pasek zdrowia, dalej mamy odnajdywanie w trybie pierwszoosobowym specjalnych robali, sprytnie poukrywanych w różnych zakamarkach i w końcu śpiących motyli, do których trzeba cicho podejść i tylko wtedy uzyskamy za nie punkty. Do tego dojdą jeszcze znajdźki przygotowane dla danego poziomu, jak korony, których odpowiednia ilość otworzy drzwi. Sama eksploracja jest bardzo przyjemna, fajnie się zbiera, gra ma budowę arenową, więc mamy jakiś niewielki poziom, na którym zbieramy klejnoty i otwieramy lub musimy przejść do drzwi, które dadzą nam dostęp do kolejnej areny. Choć czasami możemy się wrócić do poprzednich lokacji, często tej możliwości możemy już nie posiadać. Gra została podzielona na, nazwijmy to królestwa, pomiędzy którymi przenosimy się śmigając w minigierce na pewnego rodzaju
snowboardzie w turbo-psychodelicznej scenerii zaprojektowanej przez nafuranego kwasami po sufit hippisa z Ubisoftu. Rayman 3 to nie tylko znajdźki, to też ciekawe, unikalne mechaniki. Już sam początek gry, gdy Murphy leci z Raymanem przez las, pokazuje nam, że twórcy będą wrzucali takie rozwiązania, które pojawią się podczas gry bardzo często tylko jeden raz. Na przykład płynięcie globoksem pod prąd i unikanie atakujących piranii. Innym razem może to być na przykład unikanie snajpera. Ogólnie pomysłów nie ma aż tyle, ale na tyle, aby wprowadzić jakieś odświeżenie do rozgrywki. Jednak w dużej mierze, no cóż, będziemy walczyli na arenach z przeciwnikami. Na naszej drodze staną oczywiście bossowie. Ogólnie w większości przypadków są trochę sztampowi, ale zdarzą się wyjątki, jak ganianie dookoła wielkiego gara wiedźmy, która potrafi zamienić Raymana w żabę. To fajny i pomysłowy element, który wprowadza to szaleństwo, z którego Rayman słynie. Niestety w mojej opinii Rayman 3 mocno stonował poziom trudności. Nie to, że dwójka była jakaś potężnie trudna, ale na pewno trudniejsza niż trójka, a do jedynki to już nawet nie ma co porównywać. Rozumiem, że gra została przygotowana pod młodszych graczy. Dla mnie rozgrywka była na tyle prosta, że podczas całej gry zginąłem może ze 2-3 razy. Nawet ostateczny boss nie zaskoczył mnie poziomem trudności. Z jednej strony gra jest przyjemna i można ją z marszu ukończyć, z drugiej no jednak pozostaje niewielki niedosyt. Całe szczęście można powrócić do wcześniejszych poziomów, aby pozbierać brakujące rzeczy, choć przyznam, że średnio mi się chciało po ukończeniu ponownie wracać do odwiedzanych krain. No ale na pewno znajdą się tacy, dla których punktem honoru będzie zdobycie 100% na każdym poziomie. Mnie zabrakło do tego chęci. Jeśli chodzi o wady, to zdecydowanie będzie tutaj detekcja kolizji. Nie raz i nie dwa krew mnie zalewała, bo Rayman zamiast złapać się obręczy postanowił tego nie robić i żmudne wspinanie się przez kilka minut trzeba było zacząć od nowa. Jest kilka takich miejsc, ale głównie z moich obserwacji problem leży w chwytaniu się latających obręczy przy użyciu umiejętności szczęk. Możliwe, że tutaj z detekcją kolizji ma też trochę do czynienia kamera, bo czasami ciężko określić, czy Rayman się złapie, czy nie. No właśnie, kamera. Co prawda możemy nią sterować, ale działa to niezwykle opornie. Jeśli zdamy się na automat, zazwyczaj ustawi się tak, aby nie pokazywać tego, co chcemy. Niemal od samego początku miałem wrażenie, że kamera nie współpracuje ze mną, tylko ma własny pomysł, jak pokazywać akcję. Rayman 3 oferuje też sporo ciekawych rzeczy do odblokowania. Znajdziemy tutaj śmieszne filmiki, ale i sporo minigier. Jest tenis, który jest całkiem sprawnie zrealizowaną grą, jest sterowanie kulą na sznurze i miażdżenie żab, no to akurat średnio interesujące, jest gra z widokiem FPP, gdzie chodzimy po lokacjach i strzelamy do tarcz, nawet zabawne, całkiem wymagające sterowanie zdalnie wystrzelonym pociskiem przez upstrzony przeszkadzajkami labirynt i jeszcze kilka mniej zajmujących gierek. Cieszy fakt, że twórcy zawarli te elementy, choć nie wydłużą nam one zbytnio gry. Można zobaczyć, jak mechaniki zawarte w Raymanie udało się przekuć na osobne minigierki. Bardzo podobała mi się z kolei oprawa. Względem dwójki mamy o wiele bogatsze tereny, postacie zyskały na ilości poligonów, pozostał fantastyczny, kolorowy świat upstrzony detalami. Świetnie wypadło oświetlenie i widać, że względem dwójki skok jakościowy był potężny. Nawet dzisiaj gra potrafi się obronić. Podobnie jak w dwójce, niedoskonałości modeli sprytnie ukryto pod kolorowymi, ręcznie malowanymi teksturami i zdecydowanie to się udało. Gra na Xboxie śmiga w 30 ramkach i widać, że zdałoby się więcej, choć nie zauważyłem jakichś wyraźnych dropów. Ogólnie wersja na Xboxa prezentuje się naprawdę ładnie, choć nie tak ładnie jak wersja HD z Xboxa 360 i PlayStation 3 wydanych w 2012 roku. Pewnie gdybym dzisiaj miał sięgnąć po Hoodlum Havoc, skierowałbym się właśnie na tę wersję, zwłaszcza, że chodzą w 720p i 60 klatkach na sekundę. Ale z drugiej strony na klasycznym Xboxie jest ten posmak retro dawnych lat. Rayman 3 Hoodlum Havoc to nadal wyśmienita gra. Widać, że twórcom zależało na rozszerzeniu uniwersum. Strzałem w dziesiątkę było dodanie postaciom wokali. Gra również wypiękniała, stała się bardziej plastyczna. Czy jednak jest lepsza od dwójki? W mojej opinii nie. Nadal Rayman 2 The Great Escape jest moim numerem 1. Może to siła nostalgii? Nie wiem, bo właściwie w trójce wszystko jest lepsze, ładniejsze, bogatsze, ale wciąż dwójka ma to coś. Dla wielu z was pewnie ważnym elementem będzie to słynne tłumaczenie. Sam nie poznałem go, gdyż na premierę gra była dostępna tylko po angielsku, a po ukończeniu, no cóż, nie chciało mi się już grać drugi raz w to samo. Dlatego praca pana Boberka niestety mnie ominęła, ale może kiedyś do tego wrócę. Tymczasem zachęcam do
do sprawdzenia Raymana 3, bo gra nadal potrafi bawić, a jej długość pozwoli ukończyć grę w kilka godzin. Nie zajęło ich 9, więc sam raz na rozluźnienie pomiędzy większymi tytułami. Oczywiście, jeżeli chcecie odblokować wszystko na 100%, czas się wydłuży, ale przyznam szczerze, że nie widzę trochę w tym sensu. Więc jest to gra do chapnięcia na raz, aby miło spędzić czas. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.